Cześć, Bartek Urban, zapraszam do testu Mercedesa klasy S. Zacznę banalnie, bo pewnie każdy tak mówi. S-klasa to najważniejszy model dla Mercedesa oraz jeden z najważniejszych modeli dla całego rynku motoryzacyjnego. To właśnie S-klasa wyznacza styl, technologię oraz rozwiązania dla pozostałych aut z gamy Mercedesa. To właśnie S-klasa wyznacza technologię i rozwiązania dla innych aut na rynku. To właśnie w S-klasie po raz pierwszy pojawiła się poduszka powietrzna, czy po raz pierwszy w historii zastosowano system ABS. S-klasa dostępna jest na rynku od 1972 roku, kiedy to pokazano generację W116, czyli SK ma już 50 lat. I przez te 50 lat doczekała się 7 generacji, a ja właśnie stoję przed jej najnowszym wcieleniem o kodowym oznaczeniu W223. I o ile na zdjęciach auto średnio mi przypadło do gustu, zwłaszcza przez swój taki smutny tył, który również tak komentowałem w mniejszych modelach CLS czy CLA, tak na żywo ESA wygląda bardzo ładnie. Nawet ten tył zaczął mi się podobać, a całe auto wygląda dostojnie, monumentalnie i nowocześnie, czyli tak jak zawsze wyglądała S-klasa. W ogóle to testowany egzemplarz to odmiana przedłużona, long, która ma aż 5289 mm, czyli jest o 11 cm dłuższa niż zwykła SK. Kawał fury i to widać z daleka. Testowany egzemplarz miał też pakiet AMG za 34 000 zł, w skład którego wchodzą m.in. inne zderzaki, lepsze hamulce, przyciemnione tylne szyby oraz inne 19-calowe felgi. Ja w ogóle miałem opcjonalne 21-calowe felgi za 12 000 zł, które pasują idealnie. Właśnie, felgi to dobry temat, bo w podstawie dostajemy 18 i to wygląda dość biednie, o ile tak można mówić o aucie, które kosztuje minimum 440 000 złotych. No ale przyznacie, że na tych 18 słabo ESA wygląda. Testowana wygląda znacznie lepiej. Szkoda tylko, że musiały pojawić się atrapy wydechów i to zarówno jak mamy pakiet AMG oraz jak go nie mamy. I co gorsza, atrapy mamy z dwóch stron, a mój egzemplarz miał wydech tylko z jednej strony. To jest słabe i to bardzo. Słabe też są klamki, które są wysuwane. Wysuwają się same, jak podchodzimy do auta i działa to super, dopóki nie przyjdzie mróz. Minus 10. S-klasa ma wysuwane klamki. O, i proszę. Cyk. Wysunęły się, ale ładnie zamrożona. Cyk. Wysunęły się. Ale się już nie. Ale się już nie chowają. Czyli wysunąć się wysunęły. I... Ja testowałem auto przez kilka dni, jak było minus 10 stopni i 3 z 4 klamek przestały się chować. Jakby tego było mało, to jednych z drzwi przez to nie dało się otworzyć, bo auto chyba wykrywało, że klamka jest wciśnięta. W ogóle klamki są jakby podwójne, w sensie jak lekko pociągniemy, to działają elektrycznie, a jak mocniej, to działa cięgno. Od środka jest już tylko cięgno. Z tym, że u mnie nie działało ani jedno, ani drugie, a dopiero jak od środka wypchnąłem drzwi, to zadziałały. I żeby nie było, to nie było jednorazowe, tylko zdarzyło mi się to kilkukrotnie. Tak, ja wiem, że każdy właściciel S-klasy ma garaż i tak dalej, no ale to nie może tak wyglądać. Co gorsza, nawet po 2-godzinnej podróży klamki nadal się nie naprawiły i nadal się nie chowały. To znaczy jedna wciąż wystawała i nie chciała się schować. 2 pozostałe się naprawiły podczas jazdy. Ale przez całą podróż, zamiast delektować się idealną ciszą, to słyszałem szum z tych klamek. Dramat. Co ciekawe, w podstawie S-klasa ma zwykłe klamki, ale nie w Polsce. W Polsce auto w podstawie ma zawsze wysuwane klamki, ale na przykład w Niemczech możemy zamówić bez tego. Z tym, że wtedy tracimy też dostęp bezkluczykowy, co jest już nieco słabe. No tak czy inaczej, wysuwane klamki w zimie to zło. Dobra, otwieramy kufer, który jest oczywiście elektryczny, a jego pojemność to 540 litrów. Kufer jest bardzo długi, ale też bardzo wąski, chociaż ja bez problemu w 4 osoby się spakowałem. W moim egzemplarzu nie da się położyć tylnej kanapy, bo miałem 2 regulowane elektrycznie oddzielne fotele z tyłu. No właśnie, z tyłu.
Ludzie, jak tu jest cudownie! I nawet nie chodzi o tą świetną konfigurację, tylko o całokształt. To, jak to wygląda, jak jest wykonane, jak jest miłe w dotyku i co najważniejsze, miłe w podróżowaniu. Za kierowcą jest mnóstwo miejsca, fotel ma regulowane oparcie, a także siedzisko da się nieco wysunąć. Dodatkowo możemy mieć podgrzewanie, wentylowane, masaż, oddzielny ekran i tak dalej. No jest tu cudnie, ale cudniej jest po drugiej stronie, za pasażerem. Tam jest jak w raju, albo pewnie lepiej niż jak w raju. Po naciśnięciu jednego przycisku i po czekaniu ponad 40 sekund pojawia nam się fotel, w którym mógłbym spędzić resztę życia. Jest super wygodnie i przestronnie. Do tego wszystkiego mamy oczywiście tablet do obsługi multimediów i wszystkiego, co nas otacza. Telewizja, światła nastrojowe, szyberdachy, masaże, radio, nawigacja. No ustawimy tu wszystko. I co ważne, po lewej stronie też ustawimy wszystko, a żeby sobie nie przeszkadzać, mamy w podłokietniku schowane bezprzewodowe słuchawki. Jedyne, czego mi zabrakło, albo czego nie znalazłem, to rozkładany stolik. Jak ktoś chce pracować z tyłu, to przydałby się stolik pod laptopa. I pewnie spytacie, ile to kosztuje, więc już Wam mówię. Normalnie S-klasa z tyłu ma zwykłą kanapę z 3 miejscami. Jeśli chcemy 2 oddzielne fotele, to trzeba dopłacić za pakiet First Class 15 800 zł. Ale wtedy nie dostajemy takiego wypasu jak w testowanym aucie. A ten wypas to kolejny pakiet Business Class za bagatela 132 000 zł. A nie, przepraszam, 132 000 zł, ale netto. Więc brutto ten pakiet kosztuje 162 000 zł. I to nie jest jeszcze maksymalna cena za ten pakiet, bo da się go dobić do ponad 185 000 zł. Tak, ponad 185 000 zł za jeden pakiet. I właśnie w tym skromnym pakiecie dostajemy m.in. ten fantastyczny rozkładany prawy fotel. Poza tym dostajemy audio Burmester 4D, wyświetlacz head-up display o rozdzielczości 77 cali, dach panoramiczny, światła cyfrowe, tuner telewizyjny, czy nawet poduszki powietrzne czołowe dla pasażerów z tyłu. W ogóle większość z tych dodatków można kupić pojedynczo i na przykład jakbyście chcieli samo audio Burmester 4D, to ono kosztuje tylko 37 500 zł. Head-up display 18 000 zł. Cyfrowe światła 10 500 zł. A na przykład system multimedialny dla pasażerów z tyłu to wydatek 17 000 zł. Witamy w świecie premium dla najbogatszych. Zapraszam więc do wnętrza, które jest inne. Jest inne, bo na przykład pozostałe modele Mercedesa mają po 2 tablety przyklejone obok siebie, co akurat mi się średnio podoba. A nowa ESA ma 1 tablet na górze, a drugi jest nieco niżej. Lepsze rozwiązanie, aczkolwiek wielkość tego tabletu i sam fakt, że wszystko trzeba wymacać na ekranie, nie jest moim zdaniem idealnym rozwiązaniem. A w S-klasie niemal wszystko jest dotykowe. Nawet ustawienia fotela to są dotykowe przyciski, mimo iż wyglądają na normalne ustawienia, jak było do tej pory. I to jest spory przerost formy nad treścią, bo na przykład zmiana wysokości zagłówka wymaga ekwilibrystyki naszych palców. Kolejny problem to te przednie drzwi, które otwierają się super szeroko, niemal pod kątem 90 stopni, a to powoduje, że nie da się dosięgnąć do nich, żeby je zamknąć. No to jest trochę słabe. W ogóle, jak siedzę z przodu, to powiem o fotelach. Są genialne, po prostu genialne. Trzymają w zakrętach, mają pompowane aktywne boczki, masaże, wentylację, podgrzewanie. No jest tutaj wszystko i nie chce się z nich wysiadać. Są super komfortowe. No i te opcjonalne, podgrzewane poduszeczki. Ach, idę spać. W ogóle jak ktoś chce, to Mercedes sam dostosuje fotel do waszej budowy ciała. Wystarczy przeklikać się przez ekran i podać wzrost. W moim przypadku jest to oczywiście 186 cm wzrostu. I po chwili fotel jest ustawiony. Niestety ustawiony źle, bo ja byłem za wysoko, dotykałem głową dachu, a dodatkowo ledwo sięgałem kierownicę. No cóż, każdy ma jednak inną budowę ciała i może i wzrost ten sam, ale jedna osoba ma dłuższe nogi, a druga dłuższy korpus. Dobra, wróćmy do deski rozdzielczej. Tutaj, tak jak mówiłem, są 2 ekrany, mniejszy od cyfrowych zegarów, a większy od multimediów. I muszę pochwalić oba za jakość wyświetlanych danych oraz za szybkość działania. Zegary cyfrowe mają na przykład kilka różnych widoków, w tym są takie klasyczne, które pasują do S-klasy. Mają nawet funkcję 3D,
czego niestety nie zobaczycie na filmie, bo to widzi tylko ludzkie oko. Czyli zupełnie odwrotnie niż te dwie czerwone diody, bo to są czujniki zmęczenia i to widzi tylko kamera, a ludzkie oko tego nie widzi. A co do zegarów 3D, to ja nie potrafiłem na nich jeździć. Od razu to wyłączyłem i nigdy więcej nie włączyłem. Podoba mi się za to układ tego dużego ekranu, bez problemu wszystko dotkniemy ręką. W ogóle w S-klasie zniknął touchpad, teraz obsługujemy albo z kierownicy, oczywiście na dotykowych przyciskach, albo paluchem po ekranie, albo rozmawiamy z asystentem. Hej Mercedes, Słucham? opowiedz mi dowcip. Czy mieszkańcy Marsa boją się prądu? Tak, bo nie mają uziemienia. No i tu zaczyna się kilka problemów. Po pierwsze, tu wszystko jest dotykowe, co nie jest wygodne. Fizyczne przyciski są znacznie łatwiejsze i w moim odczuciu bezpieczniejsze. Fakt. Dotyk, na przykład na kierownicy, działa świetnie, no ale to nie jest to, co lubię. Co gorsza, zobaczcie, jak wygląda ten wielki ekran i to nawet jak jest włączony. Jest cały wypalcowany, co wygląda strasznie. Zresztą, tunel środkowy w Piano Black też wygląda słabo, łapie kurz momentalnie, a auto tuż przed nagraniem było wysprzątane. Na szczęście deska rozdzielcza oraz drzwi nie mają Piano Black, w podstawie jest taki matowy materiał, a ja mam opcjonalne drzewo topoli. Chociaż to drzewo topoli też jest nieco słabe, bo mocno się błyszczy, ale tak jak mówię, w podstawie albo w opcji są matowe wykończenia. I tu też taka ciekawostka, SK może mieć różne kierownice. Ja miałem podstawową, która była opcjonalnie wykończona drewną i skórą. Cena tej opcji to 3500 zł. W opcji jest jeszcze kierownica sportowa. Posłuchajmy teraz spasowania elementów. Deska jest świetnie spasowana i materiały są genialne, ale jak słyszeliście, ciągle coś skrzypi w tle. To niestety te genialne fotele, które raz po raz coś skrzypią. Słychać to rzadko, zazwyczaj podczas wsiadania lub jak ktoś ma owsiki i wierci się na fotelu, no ale jednak to słychać. Ale to nie było najgorsze. Zobaczcie na te elementy. I to nie jest zniszczone, to jest ewidentnie wada materiału i to w tej klasie nie może mieć miejsca. A skoro o miejscu mowa, to S-klasa ma też kilka schowków i kilka przegródek. W ogóle to zerknijcie na S-kę w nocy w kabinie, bo tutaj też jest nowe rozwiązanie oświetlenia komfortowego. Teraz przez całą kabinę, czyli zarówno z przodu, jak i z tyłu i po bokach, dookoła są takie taśmy, które są małymi ekranami, a nie lampami LED. I tam mogą być nawet wyświetlane różne wzorki i wygląda to świetnie. Co ważne, nie wygląda to jak dyskoteka, jak to jest w innych modelach Mercedesa. Naprawdę, tutaj to oświetlenie jest z klasą. No chyba, że włączy się jakiś mocny kolor. Wtedy to wiadomo, że możemy zrobić nastrój jak w domu, no wiadomo jaki. A co do wzorów, to pora pochwalić reflektory. Ja miałem opcjonalne reflektory przednie, cyfrowe, za 10 000 zł, które świecą fenomenalnie. Poważnie, fenomenalnie. To jest jedno z niewielu aut, jakimi jeździłem, które nigdy nikogo nie oślepiły, jadąc na światłach automatycznych. Nawet jadąc po autostradzie, miałem ciągle włączone światła długie, które idealnie wycinały ruch. Piękna sprawa. W przyszłości w ogóle te lampy będą mogły wyświetlać znaki na drodze, ale mówię, to jeszcze nie jest gotowe, nie ma pod to infrastruktury. Druga rzecz, o której warto powiedzieć, to audio Burmester 4D. I ma nawet funkcję przekazywania dźwięków na fotelu. Czyli fotel tak jakby wibruje nam w rytm muzyki, co jest beznadziejne i trzeba to od razu wyłączyć. Ale samo audio gra naprawdę cudnie. Zresztą same maskownice wyglądają cudnie. Dobra, to pora zajrzeć pod maskę. Póki co pod maską S-ki może pracować jeden z 3 silników. Mamy 3-litrowego diesla R6, 3-litrową benzynę R6 oraz jedną benzynę V8. Wszystkie jednostki są oczywiście turbo doładowane. Aha, jest jeszcze wersja Maybach, która może mieć silnik V12, ale o Maybachu mam nadzieję powiem w oddzielnym teście.
Pod maską w testowanym egzemplarzu pracował 3-litrowy turbodiesel, rzędowa szóstka o mocy 330 koni i momencie 700 Nm. Jest to wersja 400D, która zawsze występuje z napędem na 4 koła. Podstawowe S-ki, czyli 350D oraz 450 mają napędy na tył. Każda S-ka natomiast ma oczywiście automat i jest to aż 9-biegowa skrzynia. Być może ktoś powie, że diesel do limuzyny się nie nadaje, ale polecam przejechać się limuzyną z takim dieslem. Kabina jest tak genialnie wyciszona, że absolutnie nic a nic nie słychać z diesla. Nawet na zewnątrz przegazówki nie dają mocno poznać, że jest to diesel. Posłuchajcie sami. Jedynie jak odpalimy auto, to słychać charakterystyczny klekot, ale też moim zdaniem nie jest on aż tak natarczywy. Pewnie powiecie, że mocno klekocze, ale uwierzcie mi na słowo, na żywo jest bardzo dobrze, jak na diesla. Zresztą osiągi też są świetne i katalogowo do setki auto powinno robić 5,4 sekundy. Pora więc to sprawdzić. Wynik to 5,7 sekundy i nie da się tego poprawić, bo warunki były idealne, więc tutaj nie ma usprawiedliwienia. Przedłużone BMW 740D o mocy 340 koni, też z 3-litrowym turbodieslem, katalogowo robiło setkę też w 5,4 sekundy, a ja robiłem powtarzalny wynik 5,2 sekundy. Więc BMW jest o pół sekundy szybsze do setki, ale to moim zdaniem nie ma żadnego znaczenia. Tutaj chodzi o komfort, a ten w S-klasie jest niesamowity. Naprawdę niesamowity i to mimo, iż miałem zwykłe zawieszenie. A zwykłe zawieszenie w SC to pełna pneumatyka z możliwością regulacji wysokości i utwardzania. W zależności od trybu auto samo się podnosi lub opuszcza, a my dodatkowo możemy podnieść auto przed pokonaniem jakiejś wyższej przeszkody. Auto samo się poziomuje na zakrętach i fenomenalnie pokonuje nierówności. Naprawdę, SK to jednak SK i jadąc nią czujemy niebywały komfort. Te fotele plus ten zawias robią cuda, a jest przecież jeszcze opcja z lepszym zawiasem, który skanuje drogę. Tam to już pewnie czujemy się jak w jakimś poduszkowcu. To, co mnie też zdziwiło, to układ kierowniczy, który jest nad wyraz precyzyjny. Chociaż jeszcze bardziej zadziwiła mnie zwrotność. Auto w podstawie nie ma osi skrętnej, ale w opcji są aż dwa rodzaje. Pierwsza o kącie skrętnych kół 4,5 stopnia, a druga aż 10 stopni. Ja miałem tą pierwszą opcję, która kosztuje 7340 zł. W sumie to obie opcje kosztują tyle samo, z tym, że wybierając tak duże koło jak testowane, nie da się wziąć tej mocniejszej osi skrętnej. Ale i to testowane robi cuda. Zobaczcie, jak mocno widać, jak się skręca ta oś. I to mega czuć podczas manewrowania. Podobno ta mocniejsza oś skrętna powoduje, że średnica zawracania S-ki jest mniejsza niż w A-klasie. A mówimy o aucie, które jest niemal o metr dłuższe od A-klasy. Szok! Kolejny szok, jaki przeżyłem, to adaptacyjny tempomat, który wreszcie działa tak, jak zawsze powinien. To pierwsze auto, w którym działał idealnie. Nie hamował za mocno, wszystko robił płynnie, idealnie, delikatnie. No tak to się robi. Wróćmy jeszcze do skrzyni biegów i osiągów. Tak jak mówiłem, auto ma aż 700 Nm, więc elastyczność i osiągi to nie problem. Problemem jest lak na skrzyni, który jest niestety spory. Tryb Sport nieco pomaga, ale włączyłem go tylko do testu elastyczności i osiągów. W SC jeździmy ciągle w komforcie, a wtedy jest niestety spory lak. Ale jak już się zredukuje, to idzie SK pięknie. I wciąż jest cicho. Ja miałem też dodatkowe akustyczne szyby, więc to też pewnie nieco pomaga. W ogóle ta 9-biegowa skrzynia jest zestopniowana idealnie pod trasy. Przy 140 auto ma 1500 obrotów, przy 180 2000, a przy 200 2200 obrotów. Coś fantastycznego. Do tego przy 140 auto pali około 8-8,5 litrów, no świetnie. Bak paliwa ma 76 litrów, więc da się zrobić prawie 1000 km podróżując ciągle po autostradzie. To auto jest stworzone do dalekich tras. Jest super wygodne i jesteśmy niesamowicie odizolowani od otoczenia. Coś pięknego.
no to pora sprawdzić cennik. Podstawowa SK, czyli S350D, 3-litrowy diesel o mocy 286 koni i napęd na tył, kosztuje 438 tysięcy złotych. Wariant 400D kosztuje 457 tysięcy złotych, a benzyny kosztują kolejno 467 tysięcy złotych za 450, 538 tysięcy za 500 oraz 570 tysięcy za wersję 580. Warto też dodać, że dopiero 580 ma pod maską V8. Aha, i to są ceny wersji krótkiej. Jak chcecie longa, to trzeba dopłacić 20 tysięcy złotych. Oczywiście to jest podstawa, bo mój egzemplarz kosztował 780 tysięcy złotych, czyli miał dodatki za 265 tysięcy złotych. W tej klasie nigdy nie było i nigdy nie będzie tanio. Aha, i żeby nie było, że S-klasa w podstawie nic nie ma, to teraz na ekranie widzicie podstawowe wyposażenie. Wstęp do testu S-klasy był banalny, pewnie każdy testujący mówi o wyznaczaniu trendów. Pytanie tylko, czy W223 wciąż wyznacza te trendy? Moim zdaniem już nie, bo tu nie ma nic wymyślonego na nowo, ani nie ma nic, czego konkurencja może aż tak bardzo zazdrościć. Tu nie ma rewolucji, ale jest ewolucja. I to ewolucja pod kilkoma względami genialna, bo na przykład światła, adaptacyjny tempomat, wyświetlacz przecierny czy audio zostało dopracowane do perfekcji. Poważnie perfekcji. Podobnie jest z zawieszeniem i tylną osią skrętną, która sprawia, że jazda S-klasą to czysta przyjemność, a manewrowanie wprawia w osłupienie. No jak tak duże auto może mieć tak mały promień skrętu? Jednak w tej całej pogoni technologicznej przytrafiły się wady i niedociągnięcia. Jak na przykład te nieszczęsne klamki, które pokonał mróz. Jakość materiałów też momentami nieco boli, bo czasem coś zaskrzypi, a plastiki w kilku miejscach są zniszczone. I to nie jest wina testujących, tylko ewidentnie wada materiału. Idąc dalej, w kabinie mamy wielki ekran, który działa i wygląda cudnie, ale mega mocno się palcuje, łapie kurz i odbija światło. Podobnie jest z ekranem środkowym, no i cała ta obsługa tylko dotykiem nie każdemu przypadnie do gustu. Ale taką już mamy modę. Chociaż Mercedes kiedyś wyznaczał modę, a nie szedł za nią. Ale pomijając wpadki z klamkami oraz kilkoma materiałami, to ESA to jednak ESA. Wygodna jak zawsze, komfort podróżowania, wyciszenie oraz odizolowanie od otoczenia wprawia w osłupienie. Tym autem można jechać na koniec świata i z powrotem, bez konieczności wysiadania. Cześć!